Słuchajcie, pewnie wielu z Was miało taką sytuację. Robicie porządek w szafie, gdzie trafiają najróżniejsze kartony i w jednym z nich znajdujecie pudełko po Waszym pierwszym telefonie. Albo lepiej, to pudełko jest fabrycznie nowe, zafoliowane i nigdy nie zostało otwarte. Swoją drogą, jedno takie pudełko w fabrycznie nowym stanie z pierwszym iPhone'em w środku zostało sprzedane za niebagatelne 195 000 złotych. A wiedzieliście, że w Polsce to właśnie iPhony są najczęściej wyszukiwanymi telefonami w serwisie OLX? Co prawda, ludzie częściej szukają najnowszych modeli, ale i wersje vintage znajdują swoich nabywców i to za niemałe kwoty. Może to czas na otworzenie Waszego wymarzonego biznesu z elektroniką vintage albo nowymi technologicznymi gadżetami, albo po prostu moment na zrobienie porządku w swojej szafie i sprzedanie kilku starszych sprzętów. Niezależnie od tego, czy będą to technologiczne nowinki, czy też retro gadżety, w tym filmie znajdziecie kilka ciekawych i przydatnych porad na temat zakupów i sprzedaży online w serwisach z ogłoszeniami. Zatem zapraszam Was serdecznie na najnowszy odcinek na kanale Technostrefa. Partnerem dzisiejszego filmu jest OLX, czyli największy serwis z ogłoszeniami w Polsce. Pewnie większość z Was słyszała o serwisie OLX. Co ciekawe, w Polsce działa on od 2014 roku. Niektórzy na OLX szukają najróżniejszych okazji, a inni sprzedają tam swoje domowe skarby, z którymi niekiedy trudno było im się rozstać. Nie mogę w tym miejscu również zapomnieć o użytkownikach i firmach, które na OLX mają po prostu swoje sklepy. Krótko mówiąc, z tego serwisu korzysta masa ludzi. Przytoczony we wstępie pierwszy iPhone i to jeszcze w fabrycznym, nowym, zafoliowanym opakowaniu to strzał 1 na milion, jak nie na miliard. W końcu ile telefonów faktycznie przetrwało do dziś w takim stanie? Niemniej, nie tylko pierwsze telefony z logiem nadgryzionego jabłka cieszą się popularnością wśród kolekcjonerów. Przeróżna elektronika, zaczynając właśnie od telefonów jak na przykład Nokia 8800, pierwszy iPhone, czy pierwsze komputery ZX Spectrum Plus 3, a kończąc na konsolach od Nintendo jak NES czy Segi. Takie przedmioty mają na karku kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat. Mogą być warte aktualnie niemałą fortunę. Ale nie tylko konsole retro czy generalnie gadżety vintage potrafią swoje kosztować. Edycje limitowane jak choćby ta z PlayStation 4, których jest tylko 50 000 na całym świecie, można sprzedać za niezłą sumkę. I zapewne część z Was podobne elektroniczne rzadkości może znaleźć, uwaga, w swojej szafie. Wróćmy jednak do serwisu OLX. Tam w kategorii elektronika znajdziecie cały przekrój ofert, zaczynając od sprzętów używanych, których jest po prostu najwięcej, przez najróżniejsze urządzenia pochodzące z wystaw sklepowych, outletów, a kończąc nawet na gadżetach zupełnie nowych, nigdy nie wyciąganych z pudełka. Część rzeczy wystawiana jest przez osoby prywatne, ale znajdziecie również propozycje sprzedawane przez firmy. Niekiedy z pozoru trudno odnaleźć się w gąszczu najróżniejszych ofert, przynajmniej jeżeli szukacie czegoś konkretnego. Na szczęście z pomocą przychodzą filtry, słowa kluczowe, czy w końcu nawet oferty promowane. Niektórym sprzedającym zależy na tym, by ich białe kruki wyświetlały się na szczycie listy, tym samym mogą zapłacić za wyświetlanie swoich ofert wyżej. OLX, który jest największą platformą ogłoszeniową w Polsce, udostępnił nam kilka statystyk, które mogą Was zainteresować nie tylko, jeżeli sami będziecie chcieli coś sprzedawać. Żeby dotrzeć do dużej liczby osób, warto mieć w swojej ofercie te najpopularniejsze przedmioty. Tutaj znów pojawiają się iPhony, co prawda nie te pierwsze, a nieco bardziej współczesne generacje. Konkretniej urządzenia opatrzone numerem 11 i wyższym. Te potrafią generować oszałamiające liczby, bo tylko w ciągu ostatnich 3 miesięcy były wyszukiwane ponad 300
tysięcy razy. Ale żeby nie było, że OLX to tylko iPhony, w końcu kategoria z ponad 1 milionem ofert nie może być wypełniona tylko jabłkowymi telefonami, prawda? Ogromną popularnością w serwisie OLX cieszą się kategorie sprzętu RTV i AGD, czyli po prostu elektronika użytkowa. Takie sprzęty jak lodówki, pralki, mikrofalówki czy telewizory są wyszukiwane zauważalnie częściej niż inne przedmioty. Jeśli więc szukacie tego typu urządzeń lub chcecie je sprzedać, to OLX będzie jednym z pierwszych miejsc w internecie, do którego możecie zajrzeć. Dla porównania, ogólna fraza telefon była wyszukiwana 81 tysięcy razy. Mimo tego kategoria telefony jest jedną z najmocniejszych w całym serwisie i odpowiada za ogromną część ruchu na stronie. Jednocześnie to właśnie telefon, albo raczej smartfon, jest jednym z najpopularniejszych świątecznych prezentów. W tym przypadku królują nowe lub prawie nieużywane urządzenia. Jednak jeżeli macie w rodzinie lub gronie bliskich przyjaciół geeka, który kolekcjonuje telefony vintage, to i dla niego powinno się coś znaleźć. Jednak jak to w ogóle brzmi? Telefon vintage? No ale cóż, mamy już rok 2022, a za chwilę trzeci. Na platformie z ogłoszeniami nie brakuje także ofert z urządzeniami używanymi, np. ze smartfonami takich marek jak Samsung, Xiaomi czy Huawei. Jednocześnie trafiają się także urządzenia fabrycznie nowe, sprzedawane w bardzo atrakcyjnych cenach, jak na przykład telewizor. A jako że jesteśmy narodem, który obok okazji nie potrafi przejść obojętnie, to będziemy ich szukać gdzie się tylko da. Tych nie brakuje szczególnie w okresie przedświątecznym. Niezależnie czy sami jesteście w wirze zakupów, czy też nie, to nie da się ukryć, że święta i okres noworoczny są takimi momentami, podczas których zarówno kupujemy, jak i sprzedajemy najwięcej. Ale każda inna okazja może być również dobra i można to wykorzystać zarówno będąc poszukiwaczem wyjątkowych okazji, jak i sprzedawcą. Wspominałem Wam już o najpopularniejszych wyszukiwaniach takich jak iPhony, czy ogólnie rzecz ujmując telefony. Smartfon pod choinkę to coraz częstszy wybór, podobnie jak komputery czy laptopy, które w ostatnim czasie wygenerowały ruch na poziomie 75 i 54 tysięcy wyszukiwań. Tych okazyjnych ofert jest cała masa. Na OLX znaleźliśmy na przykład nowego MacBooka, a jakby ktoś potrzebował konstrukcji bardziej dla graczy, też coś się znajdzie. A to tylko kilka przykładów popularnych świątecznych prezentów, które mogą być w najbliższym czasie rozchwytywane, jak się okazuje, nie tylko w sklepach. Może się okazać, że to również dobra okazja na sprzedaż najróżniejszych sprzętów, choćby w serwisie OLX. Tam znajdziecie specjalną ofertę biznesową dla tych z Was, którzy chcą sprzedawać na nieco większą skalę albo planują wręcz otworzyć swój własny sklep na tej platformie. Mowa o dwóch modelach sprzedaży. Pierwszy z nich to dobrze znany płatny pakiet ogłoszeń. Drugi, nowszy i bardzo interesujący model opiera się na prowizjach jedynie od ogłoszeń, które zakończyły się sprzedażą. Trzeba pamiętać, że ten drugi działa tylko w wybranych kategoriach. Szczegóły na temat tych ofert przeczytacie na stronie OLX, a link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Już jakiś czas temu pojawiła się także obsługa przesyłek OLX, która jest ogromnym ułatwieniem zarówno dla sprzedających, jak i kupujących, no bo w końcu wszystko sprowadza się do tego, żeby było wygodnie, niezależnie czy ktoś coś sprzedaje, czy też robi zakupy. Dzięki tej opcji można bardzo łatwo przeprowadzić transakcje przez OLX. Jest to wygodne, ponieważ środki za przedmiot przekazywane są najpierw do OLX, a do sprzedawcy trafią zaś dopiero kiedy kupujący odbierze przesyłkę. Lodówki czy pralki rzecz jasna w taki sposób nie wyślecie, ale już przy sprzedaży czy kupnie laptopa lub telefonu ta opcja może być przydatna. A czy Wy korzystacie z OLX? Dajcie znać w komentarzu, czy w najbliższym czasie planujecie wystawić na sprzedaż jakąś elektronikę i jeśli macie ochotę, pochwalcie się, co to będzie. Kto wie, może i my na coś się skusimy, na przykład na jakiegoś vintage iPhone'a w dobrym stanie. Czekam z niecierpliwością na Wasze komentarze, a tymczasem sprawdźcie koniecznie playlistę, gdzie zobaczycie ciekawe filmy o smartfonach.